Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak zapowiadałem, nadszedł czas, żeby przejrzeć jednostkę zewnętrzną. Także już po części została zdemolowana albo rozebrana. I tak to wygląda, tak? Będziemy przyglądali, czy gdzieś tam pod spodem nie ma jakiegoś mocnego syfu. Chodzi tu na te miejsca, bo może być jakiś liść albo coś, którym będzie później hamował skropliny. Tak jak widać. Zaraz jednostka ruszy. Tak jak widać, będziemy to przyglądali. Zajrzyjmy tutaj, czy tam wszystko w porządku jest. Dodam, że ta moja jednostka zewnętrzna nie była amortyzowana tutaj w tym miejscu, to znaczy nie w tym miejscu, tylko w 4 miejscach. Stała sobie normalnie na tym, bo sprężarka jest amortyzowana, tak? Pompę dzisiaj odpaliłem około godziny 9, 10 chyba. Mniejsze, większe, także jakieś tam już parametry sobie osiągnęła. Także tak to wygląda. No dobra. Teraz zdemolujemy tutaj i zobaczymy, co tam będzie słychać. Ok. Będzie może troszeczkę głośno. Nie będę tego wyciszenia wyciągał całkowicie, bo później jest go bardzo ciężko włożyć. Natomiast mnie bardziej tutaj interesowało. Tak jak widać, tu się nic nie dzieje. Jest wszystko w porządku. Tutaj część płyty widać. Tak to wygląda. Tam jest, gdyby ktoś pytał, zabór EV z tyłu. No, wszystko cieplutkie jest. Ok, to ja się biorę tutaj, troszkę pozamiatam w niej, z powrotem półtulam i za chwilę się widzimy. Tak jak widać, udało się ogacić. To nie jest ogacenie, tylko to jest wyciszenie sprężarki. Ona pracuje 24 godziny na dobę, więc ją tutaj nie trzeba grzać, podgrzewać, bo nie ma takiej po prostu potrzeby. No dobra. Dodam jeszcze, bo nie wszyscy są w temacie, że ta jednostka będzie pracowała u mnie 3. zimę. No i widać trochę pająków tutaj jest, ale kiedyś z jednym z kolegów sobie żartowaliśmy odnośnie pająków. To są takie tutaj pomocniki albo mechaniki, jak to woli, tak? Także powiem wam, jak na 2 zimy, które są już za nią, i 3, która ją czeka, to całkiem nieźle ona się ma. Odnoszę się wizualnie, tak? Patrzę, czy tam gdzieś nie ma jakiejś rdzy. Załóżmy, chodzi głównie tutaj, jak się lamelki kończą, te lamelki od spodu zaczynają rdzewieć
Ja mam taką starą jednostkę, to mógłbym wam pokazać. Później dochodzi do tej rurki. Niby to jest tu miedź, ale czy tak czy siak aluminium z miedzią plus duża wilgotność. Powstaje tak zwane chyba ogniwo, tak to się nazywa, nie wiem. Taka reakcja, tak? I zaczyna się tam źle robić, tak? No dobra, bo to takie szczegóły, to już nie będę was tu zanudzał. Słuchajcie, pasowałoby jeszcze do tej płyty zajrzeć, jak ona się tu ma po 3 zimach, po 2 zimach. Tylko muszę jakiegoś śrubokręta tutaj sobie wziąć, bo chciałbym wam pokazać. Zresztą sam bym chciał zobaczyć, bo ja tu zaglądałem. Zresztą pokazywałem, jest film o tym na YouTube. Pokazywałem, jak montowałem tą jednostkę, tak? To jest zasilanie całej płyty i tu cała płyta, tak? Ta puszka, ta skrzynka nie jest hermetyczna, tak jak widzicie, ale tutaj pomimo dużych wilgotności, dużych różnic temperatur, nic się nie dzieje z tą elektroniką, nic tu nie widać, żeby śniedziało, nie wiem, jak to się prawidłowo chyba mówi. Także tutaj nic nie widać, tak? Jest fajno. Ok, wobec tego składam to. Gdyby się ktoś pytał, bo widzę, że jest dość duże zainteresowanie odnośnie pomp ciepła. Jest to Haier 7 kW, czyli on ma w chłodzeniu 7 kW, a w grzaniu ma 8,1. Niestety tutaj już się nic nie da przeczytać, chyba raczej, bo mogą być pytania, co to za model. Nie pamiętam z głowy, tutaj nie widać, także tak to wygląda. No dobra, słuchajcie, to ja to skręcę i za chwilę wracam. No i tak jak widać, jednostka skręcona, już ją uruchomiłem i sobie węgla. Dodam tylko jeszcze coś takiego, bo za chwilę będą komentarze. U mnie jeszcze ciepło. Ja jeszcze nie grzeję. Ja chyba może w październiku, w grudniu zacznę, a może w styczniu, a może i w lutym. Słuchajcie, ci co obserwują mój kanał, to wiedzą, że ja grzeję tak jakby podłogą i nie mogę dopuścić do tego, czy nie chciałbym dopuścić do tego, żeby ta podłoga po prostu się wyziębiała po lecie. Dlatego wolę odpalić jednostkę, pompę ciepła, żeby sobie pochodziła dzień czy 2, czy nawet i więcej. Patrząc w prognozę pogody, za 2 dni chyba na moim terenie ma być w nocy 2 stopnie tylko. Także to już lepiej nie będzie, tylko gorzej. Dlatego ja sobie ciut wcześniej odpaliłem, bo to się wiąże z tym, że później ta jednostka, ta pompa ciepła nie musi aż tak intensywnie pracować. A co się z tym wiąże? To i jest mniejsze zużycie energii, tak? Bo mógłbym się też dogrzewać jeszcze pompami ciepła powietrze. Natomiast dla mnie jest to mało komfortowe, bo gdzieś tam coś wieje za uszami. Druga sprawa, nie do każdego zakątka jakby domu to ciepło dociera, także
A następna sprawa jest taka, u mnie na kanale już było takie porównanie jednostki pompy ciepła powietrze woda, czyli tej z klimatyzacją zwykłą, tak? Jeśli w tym momencie jak ona się wystabilizuje przy plus 10, plus 7 będzie sobie węglała i pobierała chwilowo, nie wiem, 500 W, to wszystko, tak? Zresztą już też mam monitoring odpalony, także już się wszystko rejestruje. I w porównaniu do zwykłej klimatyzacji, jak zwykła klimatyzacja weźmie 400 chwilowego, czy 450, czy zejdzie do 350, także nie jest to aż tak duża oszczędność, więc wolę wpuścić już tą pompę, tą jednostkę, niech sobie pracuje. Ok, słuchajcie, zapraszam wszystkich serdecznie na moją grupę. To jest pierwsza sprawa. Teraz każdy z nas będzie miał troszeczkę więcej czasu, to będzie można coś podyskutować, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Również zapraszam na mój Patronite, jeżeli ktoś by chciał mnie wspomóc jakąś drobną kwotą, będę bardzo wdzięczny. Jak wiecie, projekty w miarę dużo kosztują. Ja tymi projektami staram się dzielić, także każdy ma jakąś tam korzyść z tego, także jeśli ktoś by miał ochotę, jak mówię, parę groszy, parę centów zasilić mnie, będę wdzięczny. Szykuje się duży temat odnośnie LiFePO 4, ale w tym momencie tylko daję taki delikatny sygnał w tym temacie. Także obserwujcie mój kanał, subskrybujcie, dawajcie łapki, to będziecie na bieżąco, tak? Będzie bardzo ciekawie odnośnie ogniw, o których wspomniałem. Ok, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, cześć.